Dobry wieczór. Proszę mi wybaczyć, że dzisiaj w tej dobranocce nie ma nocnej scenerii, ale wczoraj wieczorem, kiedy próbowałem ją nagrać, jakoś przed północą skończyłem spowiadać, jestem na misji w Redzie i koło północy usiadłem na chwilę, żeby pomyśleć o opowieści na dzisiaj i po prostu jak usiadłem, tak obudziłem się o 7 rano. Więc przepraszam, ale muszę nagrać tę dobranockę w ciągu dnia. Mam nadzieję, że nie za wiele to zmieni. Otóż była sobie kiedyś młoda ćma. Jak to ćma mieszkała z innymi ćmami, w dzień spała, budziła się w nocy po to, żeby latać po świecie i po to, żeby szukać jakiegoś światła, do którego mogłaby się zbliżyć. Któregoś dnia ta młoda ćma zobaczyła między konarami drzew gwiazdę, bardzo mocno świecącą gwiazdę. Zakochała się od pierwszego wejrzenia. Pomyślała, że to najpiękniejsze światło, jakie kiedykolwiek widziała. Postanowiła polecieć w kierunku tej gwiazdy. Długo leciała, przebyła długą drogę, ale zorientowała się, że i tak jest bardzo, bardzo daleko. Wróciła nad ranem do swojego domu z postanowieniem, że jutro spróbuje znowu. Tak robiła każdej nocy. Nieustannie słyszała narzekania swojej rodziny i swoich przyjaciół. Dlaczego nie latasz do latarni ulicznych, do okien świecących światłem, do lamp, które są na ziemi? Dlaczego nie chcesz, tak jak wszystkie inne ćmy, lecieć do tych źródeł światła, trochę się poparzyć, przypalić sobie skrzydełka? Dlaczego tego nie robisz? Czemu gonisz nieustannie za jakimś nieosiągalnym światłem gwiazdy? Młoda ćma była jednak zdesperowana. Powiedziała, że nie interesują jej światła lamp, nie interesują jej lampy, które można znaleźć na świecie. Ona jest zakochana w tej gwieździe. Latała tak latami. Wszystkie inne ćmy już dawno poumierały, wszystkie inne ćmy już dawno popaliły się w latarniach ulicznych i w lampach, które były na świecie. Ona latała i latała i latała. Kiedy była już bardzo starą ćmą, przyszły jej takie myśli, może mieli rację. Przecież ciągle nie udało mi się dolecieć do tej gwiazdy. Ciągle mijam tylko konary drzew i już dalej nie jestem w stanie polecieć. Którejś nocy, kiedy rozpoczęła swoją nie wiadomo już którą wędrówkę w kierunku gwiazdy, nagle ogarnęła ją w trakcie lotu niezwykła światłość. Zobaczyła, że gwiazda zeszła do niej, wzięła ją w swoje ramiona i poleciały razem w kierunku nieba. Do końca życia będziesz słyszeć wokół siebie ludzi, którzy będą Ci mówili, że to, czego pragniesz, to, o czym marzysz, to, o czym mówisz, jest beznadziejnie niemożliwe. To będą Twoi bliscy, to będą ludzie, których nie znasz. Jeśli tylko pokażesz, że masz szerokie serce, że chciałbyś rzeczy niemożliwych w tym świecie, że chciałbyś, aby zapanowało w nim dobro i dążysz do tego, że wierzysz w to, że Pan Bóg może każdego znaleźć i każdego zbawić, że masz wielkie, niewyobrażalne i rzeczywiście w tym świecie niemożliwe pragnienia, cele i marzenia, będą na Ciebie krzyczeć. Możesz się zgodzić i latać po ulicznych latarniach. Możesz latać po zwykłych światłach tego święta, ale możesz też zakochać się w gwieździe. Ona przyjdzie po Ciebie.